Siemanko wszystkim. Tak samo jak hiszpańskiej inkwizycji, to chyba nikt się nie spodziewał oglądać mnie we vlogu. Zawsze na moim profilu na Facebooku pojawiały się jakieś filmy czy zdjęcia z wyjazdów. Zawsze bez mojej facjaty, a tu proszę bardzo, jakie zaskoczenie. To jest zaskoczenie również dla mnie, że się odważyłem. Już 3 grudnia tamtego roku tak naprawdę miał się pojawić ten film, ale wtedy nie byłem jeszcze do końca zadowolony z efektów tego, co udało mi się uzyskać. Będzie to film, w którym się chwalę, ale dzień mam urodziny, więc sobie na to pozwalam i jest to swego rodzaju prezent dla samego siebie. Ten film to może być zaskoczenie dla ludzi, którzy znają mnie z czasów szkolnych czy z dzieciństwa. Jedyny sport, jaki uprawiałem tak naprawdę, to jazda na rowerze wokół domu, ale to tylko tyle. Jakaś tam piłka nożna, siatkówka, koszykówka, to w ogóle nie było w kręgu moich zainteresowań, unikałem jak mogłem. Był jeden taki sport, z którym miałem styczność w czasie studiów i to była siłownia. Muszę przyznać, że spodobało mi się to wtedy. Ale skoro tak nie lubiłem tych wszelkich sportów, to co się stało, że zacząłem? Zawsze byłem takim typem człowieka, że jadłem wszystko, co mi podstawiono. Wszystko, co było w lodówce i nigdy nie tyłem. Zawsze ważyłem 64-66 kg, to była moja masa niezmienna, choćbym konia zjadł z kopytami przysłowiowego. Zawsze tyle ważyłem. Powiem Wam, że trwało to naprawdę ogrom czasu, nie? Aż 2 lata temu nagle przestały mi się spodnie dopinać. Koszulki mi się zaczęły upinać wokół brzucha. Mówię, kurczę, coś jest nie tak, chodzę na wagę, a tam jest 75 kg. 75 kg to jest 10 kg więcej niż moja standardowa waga. O! Zobaczcie, jaki ładny kotek. Gacek. No i co? Nie ma nagrania, dziękujemy. Przejadziło mnie to do tego stopnia, że sięgnąłem po rowerek, który sobie tam lata temu z żoną kupiliśmy. Zacząłem na początku na tym rowerze jeździć tak mniej więcej po 15 minut dziennie, na tyle mi wystarczało sił. Jak już ich nie miałem, to sobie dociskałem rękoma kolana, żeby tego ruchu było więcej, żeby tych kalorii spalić więcej. Po jakichś 2 tygodniach takich ćwiczeń zauważyłem, słuchajcie, że mi tutaj barki normalnie rosną, nie? Mówię, może mam jakieś dobre uwarunkowania genetyczne, że te mięśnie będą faktycznie rosły, jak zacznę ćwiczyć. Dokupiłem sobie hantelki, poczytałem sobie o treningu, poczytałem o diecie. Tak sobie rok ćwiczyłem takim FBW 3 razy w tygodniu w domu. Pompeczki, brzuszki, wznosy, rozpiętki, wszystko co się dało zrobić za pomocą handli, kanapy i roweru stacjonarnego do ćwiczeń. Słuchajcie, ja już byłem zadowolony dosyć z tej sylwetki, która była. To naprawdę spoko już wyglądało. Trochę mi tam na brzuchu jeszcze zostało. Tak się stało jakoś, że w listopadzie otwierali w Radomiu Endorfinę, taką największą w mieście siłownię. Sąsiad się mnie pyta, czy idę z nim się zapisać. No dobra, mówię, idę. Oczywiście wiązało się z tym tyle dylematów, że ja tam będę robił. Przecież ja nie będę miał siły ćwiczyć takimi ciężarami. Ludzie się będą ze mnie śmiali, że taki chuderlak przyszedł, po co on tam przyszedł. No ale nic takiego nie miało miejsca tak naprawdę. No ta siłownia otwiera, powiem Wam, dużo możliwości, dużo więcej ćwiczeń można wykonać, tak? Ciężary, ławeczki, jest tego wszystkiego pełno, tak? Atmosfera też jest całkiem przyjazna, każdy tam idzie ćwiczyć, a nie jeden na drugiego się patrzeć. Jedyna taka wada siłowni to jest na początku ten odór, jak tam wchodzisz. Odór potu jest taki, że po prostu jak ktoś jest wrażliwy, to nie polecam. No ale to oczywiście to po 3. razie wchodzisz i nie wiesz, że coś śmierdzi. Dobra, ale gadam coś, miałem się w tym filmie chwalić, więc powiem tak, jeśli będą jakieś tam lajki, polubienia pod tym filmem, to nagram w przyszłości takie filmiki, co suplementowałem, o jakich porach, przed treningiem, po treningu, co jadłem przez ten czas, żeby zrzucić te 10 kg nadmiarowe. Jak coś chcecie, żebym opowiedział, to piszcie w komentarzach. No i co? Przechodzimy do zdjęć sylwetki, którą udało mi się uzyskać. Jeszcze Wam coś powiem, żeby było fair. Nie zamierzam w tym filmie, czy jakiś tam kolejny, który bym dodał, uczyć kogoś jak ma jeść, co suplementować i jak ćwiczyć, bo to nie jest moja rola. Ja tylko tutaj chciałem pokazać, do czego doszedłem przez 2 lata treningów, tak? Podkreślam, że tylko 3 razy w tygodniu, mniej więcej po godzinie, 1,5 godziny zszedłem do masy w tym momencie 66,5 kg. To myślę, że przy moim wzroście 1,77 m to jest jakieś, ja wiem, 10-12% tkanki tłuszczowej. No zresztą
Przechodzimy do zdjęć, sami sobie ocencie. Dzięki.